Witajcie. Ama Pudelek. Dzisiaj Zając rozmawia ze Szpakiem na Pudelku, więc polskie zoo w pełnej krasie. Standardowa procedura jest taka, że na początku ja zadaję pytania, później oddajemy Wam głos. Pytania, jak wiemy, wszyscy zadają tendencyjne, ale i te również będą zadawane przez nas. Możecie popuścić wodza fantazji. Michał powiedział, że postara się odpowiedzieć na wszystko. Także zaczynamy powoli. Pierwsze pytanie. Michał, ostatnio jak rozmawialiśmy, to chyba było Opole. Tak mi się wydaje, festiwal w Opolu. Od tamtego momentu troszeczkę się rozkoncertowałeś. Byłeś na trasie już, która obejmowała kilka miast w Polsce, a wiem, że najbliższe plany to wycieczka po północy, tak? Po linii brzegowej. Że Po tak... północy. Pierwsze co zrobię, to w ogóle się przywitam. Dzień dobry wszystkim. Mój oczek. Tak, zdecydowanie to, co było na Eurowizji, później to, co stało się w Opolu, zaowocowało fajną trasę nadmorską tak naprawdę. I do tej pory zrobiłem już chyba, nie wiem, z 15 albo z 10 koncertów, które moim zdaniem wypadły całkiem przyjemnie, ale nie ukrywam, że jest to naprawdę bardzo absorbujący moment w moim życiu, także co nie oznacza, że źle. Ja się cieszę, że mogę śpiewać dla ludzi, którzy specjalnie dla mnie przychodzą na te koncerty. Bo są koncerty biletowane. Tak, to są nie koncerty są imprezy. biletowane. Najbliższy koncert jest jutro, czyli 5 w Giżycku. Później 6 jest w Kołobrzegu i 7 jest w Rewalu. Także serdecznie zapraszam wszystkich tak naprawdę, bo myślę, że każda osoba, czy ma 10 lat, czy ma lat 60 albo 70 albo 30, znajdzie na tym koncercie coś dla siebie i poczuje jakby tą energię, której tak naprawdę ja nie potrafię przekazywać w studio, bo ja jestem jednak artystą live'owym. Zacząłeś temat przekroju, że tak powiem, wiekowego twojej publiki. Czy od momentu, kiedy pojawiłeś się w Opolu, pojawiłeś się na Eurowizji, obserwujesz zmianę przed sceną, obserwujesz zmianę wśród swoich fanów? Co się zmieniło? Jacyś ludzie, których do tej pory nie wiedziałeś na koncertach, zaczynają się pojawiać? Mówię tutaj o jakby rozpiętości wiekowej. Absolutnie nie zauważyłem zmian na zasadzie, że rozpiętości wiekowej, bo zawsze u mnie było tak, że kochały mnie osoby dojrzałe, nastolatki i te w wieku takim jakby średnim, można to określić. I to jest fajne, bo kiedy przychodzi już ten moment podpisywania płyt, albo przychodzi moment takich zaśpiewania tych numerów, które ludzie znają. I często zdarza się tak, że po tym wykonie cała ta publika wstaje, zaczyna mi bić brawo i nie daje mi dojść do głosu w ogóle. I to jest dla mnie wzruszające, kiedy później przy podpisywaniu podchodzi do mnie ojciec znaczy mąż z żoną i ze swoimi dziećmi i wszyscy razem śpiewają tą piosenkę przy mnie i wszyscy razem są tak samo zestresowani tym spotkaniem i ja, będąc tak naprawdę w 1/3 ich wspólnego wieku, nie wiem czasami jak zareagować, bo to jest po prostu Całe rodziny ściągasz. całe rodziny ściągam i to jest niezwykłe. Dla mnie to jest naprawdę coś osobliwego, za co bardzo dziękuję, bo przeżywać takie emocje w tak młodym wieku, w jakim jestem, to bardzo miłe po prostu. Czy masz jakieś wyrazy niezdrowej sympatii? Pytam tutaj o mówi się, że artysta nie istnieje bez, że tak powiem, chorobliwie oddanych wielbicieli, czy też prześladowców poniekąd. Nie życzę ci tego, ale To już się stało. czy w twojej karierze, czy w tym momencie gdzieś tam obserwujesz, że ta popularność eksplodowała jeszcze bardziej niż była do tej pory? Znaczy jest kilka takich osób, które absolutnie są psycho i nie wiem, mam taką jedną postać, która na przykład wydzwania w ciągu tygodnia
1300 razy piszę SMS-y, że jeśli nie odbierzesz, to cię zabiję albo zabiję twoją rodzinę. Ale wiesz, że to jest karalne. To jest karalne, teraz ta sprawa trafiła już gdzieś tam... Do organów? Tak, do odpowiednich organów, które będą działać w tej sprawie, gdyż nie jesteśmy w stanie zlokalizować w chwili obecnej tego numeru, a dzieje się to już od dłuższego czasu. Jest to bardzo niebezpieczne, bo jest to niebezpieczne tak samo dla mnie, jak dla project managera, czy też menadżera, czy też mojej rodziny, bo to są groźby, które padają gdzieś tam personalnie. Ale no zdarza się tak, jest dużo takich osób. Czasami ostatnio byłem, bo stwierdziłem, że mam ochotę na maka, więc poszedłem nocą do McDonald's i naprzeciwko mnie siedział mężczyzna i nie wiedziałem, czy on chce mnie zabić, Czy przybić piątkę. czy przybić pionę i w pewnym momencie podszedł do mnie i z takimi rozdygaconymi rękoma, a lat miał, nie wiem, ponad 30, myślę. I mówi, Panie Michale, nie mogę uwierzyć, że to jest pan. Ja nie wiem, co w tej sytuacji robić, bo to nie jest taka normalna reakcja, że No on tak. podchodzi do mnie i mówi, no Panie Michale, coś, tylko że on po prostu zachowuje się tak histerycznie, tak, nie wiem, czy ja mam mu pomóc, bo on umiera, czy... Czy jest co to w tej- normalna reakcja tak, fana na dokładnie, swojego idola? Więc absolutnie jest bardzo dużo takich Przyjemnych i nieprzyjemnych. sytuacji, tak. Czy w związku z tym gdzieś tam nie myśli twój management, albo może już poczyniliście takie kroki, żeby jednak wspierać się profesjonalistami, którzy oddzielą cię od... Mówię tu o ochronie, z sensu stricte. Nie, mam swojego ochroniarza, który jeździ ze mną zawsze. Bo do tej pory jakby widziałem ochronę, która towarzyszyła Edycie Górniak, wiadomo. Jest to diva. Znaczy wiesz co, Od ja zawsze. wychodzę jakby... Mieszkam w Warszawie. No Warszawa tak. ma większą tolerancję na takie rzeczy. I ja w życiu nigdy nie Nie mówię tutaj o chodzeniu nie chciałbym po ulicach sobie z pozwolić ochroniarzem, na nie? taką rzecz w ogóle. Mam swój rower, na którym sobie pomykam przez warszawskie po prostu uliczki. Jest mi z tym dobrze i staram się żyć jak normalny człowiek i żyję. No ale taka takim sytuacja w Maku swoim. nie jest. No nie, absolutnie jest to niebezpieczne. Ja też nie wiem, wychodząc po godzinie, nie wiem, 22, 23 do takich miejsc, gdzie jest dużo ludzi i wiemy, że tam są bardzo różni ludzie z bardzo tak. różnych grup. I nie wiem, co mnie spotka. Może mnie spotkać dres, który mnie nawali, tylko że jednak po tym wszystkim, co się stało, to muszę Ci powiedzieć, że w tych ludziach jest ogromny szacunek. Że wyczuwam w ludziach ogromny szacunek i miałem wielokrotnie takie sytuacje. Ubiera się dziwnie, był dziwny, ale jednak Tak, pokazał. że jednak podchodzą do mnie ci ludzie, którzy, nie wiem, drugi człowiek może myśleć, że mógłby mnie spokojnie oklepać z nienawiści, ale podchodzi do mnie i mówi, stary szacun, dziękuję Ci bardzo. I to jest dla mnie niezwykłe, naprawdę. Chciałem zapytać o coś takiego, czy gdzieś tam, bo wszyscy, no ja pamiętam twoje życzenia dla siostry, które były dość spontaniczne i rozlały się. Był to hit. Był to hit, ale chciałbym zapytać o coś takiego, czy właśnie ten rozwój, rozkwit twojej kariery gdzieś tam nie zabija takiej spontaniczności, czy to już nie będzie... Zrobiłbyś teraz coś takiego? Pozwoliłbyś sobie na coś takiego? Myślę, że tak. Myślę, że tak, tylko że moja spontaniczność polega na tym, że jeśli robię dla kogoś coś z serca, to mnie inspiruje. Teraz te życzenia po prostu trafiają bezpośrednio do odbiorcy, bo no szczerze powiem, mając, nie wiem, w tamtym momencie miałem 16 000 polubień na Facebooku, w związku z tym tak naprawdę uważałem, że niczym nie ryzykuję, tak? No tak. Że jednak gdzieś tam widziałem, jakie są posty znaczy lajki pod postami i komentarze i widziałem, że jest ich, nie wiem, 150 albo 300.
związku z tym stwierdziłem, dobra, wrzucę ten numer i zobaczymy, co się zadzieje. Ale nie na zasadzie, że chcę się pochwalić nim, żeby każdy go szerował, No tylko no tak po prostu dla fanu go wrzuciłem. A to, co się stało, no było dość niezwykłe. A teraz licznik na fejsie ile przekroczył? 222 chyba, jakoś tak. A, no to jest jakaś delikatna różnica. No jest to delikatna różnica, a jednak teraz mam wpływ na większą ilość ludzi. Ale Marlena też była taką... Dla mnie to był... takim rozdziałem, który miał pokazać, że my też jesteśmy spontaniczni. To nie jest tak, że działamy według jakiegoś schematu, że musi być tak, tak i tak i my nie możemy zrobić nic więcej. Tylko jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie przekazywać emocje na różnych jakby poziomach. Tak? Wysłałem takie życzenia, bo tak czułem, taką niespodziankę zrobiłem. Ja myślę, że gdyby każdy z nas dostał takie życzenia od jakiejś osoby, to mówił, ja po prostu to syto, no śmiałby się po prostu przez kolejnych 10 dni i to jest prezent, bo ty No go tak. pamiętasz i ty go czujesz. No Marlena stała się prezentem nie tylko dla mojej siostry, bo stała się prezentem dla... No teraz dla bardzo dużo wielu. ludzi wysyła to sobie na zasadzie... Była internacjonalna No też, więc dokładnie, dokładnie. trochę włoskiego, trochę angielskiego. Co dalej? W sensie, kiedy Michał Szpak kończy objazdowe, koncertowe trasy, trafia do studia, bierze gitarę, siada przy pulpicie i pisze piosenki. Teraz jest tak, że mam jeszcze bardzo dużo, bo w tym miesiącu, czyli w miesiącu sierpniu mam chyba... Nie wiem, kiedy wrócę do domu. Na razie nie planuję, jutro wyjeżdżam, a wracam nie wiem kiedy. Bo mam tak 8 mam Olsztyn, 11 Ustronie Morskie, 12 Władysławowo, 13 Darłówko, a później 16 Sopot i na razie na te koncerty najbliższe zapraszam serdecznie. W międzyczasie szykuje się kilka festiwali. Na jednym z festiwali na pewno pojawi się niespodzianka, bo będę śpiewał. Zresztą zobaczycie z kim. Później jest tak, że we wrześniu mam kilka koncertów poza granicami Polski, w październiku tak samo. W swoje urodziny będę śpiewał w Londynie na jakimś koncercie. Absolutnie myślę, że do połowy grudnia nie mam co marzyć w ogóle o tym, żeby mieć odpoczynek przynajmniej na 2 tygodnie. Ale ja się cieszę dlatego, że to wszystko robiłem po to, Żeby tu być. żeby koncertować, żeby dzielić się swoimi emocjami z ludźmi, a w nowym roku na pewno zacznę już pracę nad nowym materiałem. Niebawem, bo pewnie w tym tygodniu albo w następnym tygodniu pojawi się klip do Rozany, czyli do kolejnego singla z płyty Byle Być Sobą. No, jest bardzo dużo planów, naprawdę. I być może pojawi się jakaś reedycja płyty. Na pewno w przyszłym roku zacznę pracę nad kolejnym materiałem i no kurczę, życzcie mi szczęścia i trzymajcie kciuki. Moja płyta osiąga kolejne sukcesy. W ostatnim czasie była 2 razy na pierwszym miejscu sprzedaży na Olisie. Teraz jest chyba na 3. miejscu. Ludzie chcą tu kupować, zdobyła status złotej płyty, więc... To o czymś świadczy. Ja naprawdę... Jest mi bardzo miło, że ludzie chcą słuchać płyty, że przychodzą na koncerty z płytami, które mogę podpisać, że chcą po prostu słuchać tej muzy i to jest dla mnie najważniejsze. Ostatnie pytanie ode mnie, ponieważ wiem, że ludzie już się troszkę palą do zadawania pytań, z tego co widzę, ale pamiętam Twoją reakcję po Opolu i chciałem do tego nawiązać. W momencie, kiedy zszedłeś ze sceny ze statuetką, nie wyglądałeś na najbardziej szczęśliwego człowieka na ziemi. Wiem, że do tego dochodził apel prezesa Kurskiego, nie wiem czy byłego, czy obecnego. To bardzo dynamiczne jest. Ale czym teraz dla Ciebie jest ta nagroda? Gdzieś tam, kiedy ten kurz bitewny opadł, pojawiły się pewnie głosy, że znowu gdzieś tam ustawione, ale bo na pewno takie sygnały do Ciebie dotarły. Tak, no, jakby niestety gdzieś tam ten świat nie do końca zaakceptował to, że
Że się To udało wszystko, Szpokowi znowu? tak, że to wszystko jest po prostu kwestią ciężkiej pracy. Niektórzy przyszli tam po prostu. To nie powinien, po pierwsze, to nie powinien być konkurs, bo jakim prawem piosenki, które powstały rok temu, mają brać udział w konkursie, który trwa od 50 lat. Tak, Tak? Grand Prix Opola. To Jakby, chyba, tak? absolutnie jest to. Z założenia To było z dziwne. założenia po prostu niedobre. To, że wygrałem, po prostu ludzie zagłosowali nie na piosenkę. Na wykonawcę. Wydaje mi się, że oni wysłali tego SMS-a na wykonawcę w tym wypadku. Byłem na tej Eurowizji. Dzień wcześniej brałem udział w Super Jedynkach. W związku z tym ja później analizowałem ten występ i nie ukrywam, że był to jeden z moich najlepszych występów w telewizji. Naprawdę był genialnie zrealizowany, dźwiękowo. Ja też nie popełniłem tam zbyt wielkich błędów i oprawa orkiestry dodała temu wszystkiemu naprawdę takiej magicznej energii, która, umówmy się, ja byłem przedostatnim artystą, który występował przed pierwszą, więc ja myślałem, że ludzie już wtedy będą spać i wygra Krystyna Prońko po prostu, bo naprawdę kiedy ja usłyszałem, jak ta kobieta śpiewa, nie ujmując żadnemu artyście, który tam był, ale no, wzruszyłem się bardzo, dlatego że jej kunszt śpiewania i to, w jaki sposób to zrobiła i w jaki sposób przekazała te emocje, był taki, jak miała 20 kilka lat. Jakby nic się nie zmieniło. I to jest fantastyczne, bo wiem, że ta osoba dba o swoje narzędzie, a to jest niezwykłe, no bo w Polsce bardzo rzadko widzi się osoby, które wiedzą, dlaczego stoją na scenie. Przechodzimy do pytań od internautów. Zobaczmy, co tu się wydarza. Standardowe pytania. Czy przed koncertem można jakoś zrobić z Tobą zdjęcie? Bo w tych tłumach nie jest łatwo. Przed koncertem rzadko, dlatego że ja staram się relaksować przed koncertami i siedzieć w hotelu, żeby się trochę wyciszyć, żeby móc wejść na scenę już z taką energią, aby się dzielić z nią. A później po koncertach zawsze zostaje, nie mogę zostać dla wszystkich, z racji tego, że następnego dnia mam koncert oddalony o 700 km na przykład, więc raczej nie zdążyłbym, gdybym miał stać kolejne 2 godziny, ale tyle, ile jestem w stanie poświęcić czasu dla swoich fanów, to poświęcam, dlatego że są dla mnie bardzo ważną częścią po prostu. Pytanie dość ciekawe. Czy zafarbowałbyś włosy? Jeżeli tak, to na jaki kolor? Zawsze mi się marzył rudy kolor, taki czerwony, nie taki marchewkowy rudy, tylko taki intensywny czerwony kolor. Miałem kiedyś takiego sąsiada, który urodził się z takimi włosami i to było coś niesamowitego. Za każdym razem po prostu muszę zazdroszczyć tych włosów. Pytanie, czy masz ulubionego wykonawcę albo piosenkę? Standardowe dość. Czy ja mam? No, trudno byłoby wymienić ich wszystkich, ale... A od razu mówią, że nie rude. Nie rude. Nie, rude nie. Nie rude. Ale rude będą spoko, zobaczycie. Jak radzisz sobie z hejterami? Nie wiem, kto to jest. Czy zamierzasz kiedyś ściąć? To jakby... Same dziewczyny pytają. Dziewczyny, come on, no. Dziewczyna. I wszystkie dziewczyny piszą nie rude. Nie rude, błagam. Zrobię sobie różowe. A co z twoimi studiami psychologii? Pyta Agata. Agato, moje studia psychologii zostały zawieszone z racji tego, że nie mam zbytnio czasu na to, żeby teraz studiować, ale absolutnie tęsknię za tym momentem, więc jak tylko znajdę chwilę oddechu, to pewnie zacznę studia, ale już nie dzienne, a jakieś zaoczne. Pewnie spotykałeś się z tym pytaniem nie raz, ale widzę, że dalej jest to temat dość ciekawy. Co radzisz ludziom, którzy chcą zacząć karierę w talent show? Jak zacząć karierę? Jak zacząć śpiewać? Nie wiem. Przede wszystkim trzeba podejść do tego w sposób świadomy. Trzeba świadomie podjąć decyzję i trzeba mieć też świadomość tego, czy ma się
i jakiś zalążek talentu, z którego można coś zrobić, czy też nie. I trzeba też wiedzieć, że to nie jest nic łatwego. Naprawdę. To się To wydaje jak, fajnym. to jak dużo trzeba wykonać pracy. I że ostatnio na przykład byłem na Audio River. Mhm. I, podchodziła do mnie masa ludzi, którzy chcieli sobie zrobić ze mną zdjęcie. To był mój czas prywatny. Ja tego zdjęcia sobie nie zrobiłem, po czym podchodzi do mnie w pewnym momencie laska i mówi do mnie tak: ej, zrobisz sobie ze mną zdjęcie? A ja mówię: nie, jestem na festiwalu i to jest mój czas prywatny, chcę odpocząć, nie robię sobie zdjęć. A ona mówi: ej, ale przecież gwiazdy pracują 24 na dobę. Ja mówię: no to zrób sobie zdjęcie sama ze sobą. Jakby chodzi o to, że to nie jest tak, że ja nie mam szacunku do swoich fanów albo do ludzi, którzy proszą mnie o to zdjęcie. Tylko Czasami wychodzisz z pracy. czasami wychodzę z pracy i czasami chcę po prostu założyć opaskę festiwalową, założyć okulary i po prostu Być na zapomnieć o tym, że istnieją inni ludzie, a istnieje tylko muzyka. I ludzie nie mogą być o to źli, bo Trzeba to zrozumieć poniekąd. no dokładnie. Mm. Poczekaj, jesteś bardziej ekstrawertykiem czy introwertykiem? No, Znaczy, jestem raczej introwertykiem, chociaż można powiedzieć, że wizualnie ekstrawertykiem jestem. Czy wystąpiłbyś kolejny raz w preselekcjach do Eurowizji? Myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim każdy artysta, jeśli zajara się tym konkursem, powinien wystąpić w nim przynajmniej 2 razy. Dlatego, że pierwszy raz to jest zderzenie się z czymś, czego nie znamy. Z czymś, co wywołuje w pewnym sensie taki ogromny strach, bo to jest olbrzymia scena, olbrzymia technologia, 1000 kamer przed tobą, nie wiesz jak się zachować. Ja pamiętam pierwszy tydzień ja nie byłem w stanie śpiewać, bo po prostu miałem jakąś taką blokadę wewnętrzną, bo to nie był festiwal składający się z 10-tysięcznej publiki, tylko to był festiwal, który tam Szło to na było cały coś świat. ogromnego, no. I drugi raz jak bym pojechał, wiedziałbym jak rozłożyć siły po prostu. No i jesteś u siebie trochę już, nie? No tak, dokładnie. Pytanie klasyczne do wokalisty. Czy w piosence What a Shame piszesz o swoich przeżyciach? Wiesz co, jakby w ogóle teksty piosenek na tej płycie zostały gdzieś tam oparte na podstawie moich wrażeń, ale nie były pisane przeze mnie. W związku z tym jest to moja myśl, ale zapisana przez kogoś innego. Bardzo dużo ludzi prosi o występ z siostrą Marleną. Siostra Marlena. Siostra Marlena przyjedzie niebawem, więc być może coś się uda wspólnie zrobić. Pytania o wizytę w zakątkach Polski od południa poprzez zachód, typu kiedy na Śląsku, kiedy do Wrocławia, kiedy w Poznaniu, kiedy w Beskidzie, kiedy w Bieszczadach. Polecam śledzić stronę, będzie łatwiej. www.michałszpak.pl albo zawsze na moim fanpage'u znajdziecie informacje o najbliższych koncertach. Czy lubisz słodycze? Niestety tak. Może nie widać, ale Co najbardziej? czekolada. Klasyka. Michał Szpak najlepszy, Michał kocham Cię. Ja was też. Michałki, haha. Heheszki. Kiedy pomałujesz paznokcie się na jakiś inny kolor? Dobra. Jak bardzo jesteś szczęśliwy, słysząc, jak publiczność śpiewa z Tobą piosenki? Całe. No, to jest moment, który jest wzruszający. Absolutnie jest wzruszający i jest to szczęście, którego nie da się opisać. To musi być całkiem niezłe, jak możesz sobie na chwilę odpocząć i zrobić tak. No dobra, wasz refren. No nie, właśnie tutaj nawet nie chodzi o to, że oni śpiewają refren, oni po prostu śpiewają ze mną. I to jest niesamowite, że chciałbym zaśpiewać, ale z nimi, ale po prostu wyłączam ten mikrofon i
Nie wierzę w to, co się dzieje, że ci ludzie po prostu wszyscy śpiewają piosenkę od deski do deski. Ciekawe pytanie. Czy naprawdę jako osoba publiczna byłbyś w stanie pomóc osobom potrzebującym, mając taką możliwość? Chodzi pewnie o jakieś akcje charytatywne. Absolutnie, absolutnie. Za każdym razem, jak nie wiem, spotykam kogoś na ulicy, kto potrzebuje pomocy, a widzę, że tej pomocy potrzebuje, to jej udzielam. Bardzo wiele wiadomości, które dostaję na swoim fanpage'u, odnosi się do tego, żeby pomóc jakiemuś poszkodowanemu. Aczkolwiek Na fejsie jest mnóstwo akcji. Praktycznie codziennie mógłbyś brać... Znaczy codziennie tak, codziennie oddać byłem w krew. stanie tak, ale chodzi o sam fakt tego, że wiele z tych sytuacji bywa fejkiem i trzeba to bardzo mocno weryfikować, żeby nie trafić źle. Ja uczestniczę od 4 lat w takiej akcji Warto jest pomagać, która organizowana jest w Zielonej Górze. I tam zjeżdżają się artyści różni. W tamtym roku była Natalia Kukulska, Różdżka prowadziła, no przeróżne, ale takie najfajniejsze gwiazdy, jakie można sobie tylko gdzieś tam wymyślić z polskiej sceny, biorą w tym udział. Ja jestem tam 4. rok i zbieramy zawsze na operację jakiejś jednej dziewczynki albo chłopczyka, która... Znaczy akcja Warto pomagać? Tak, warto pomagać. I to jest niesamowite, dlatego że przygotowujemy tam piękny repertuar, który grany jest wraz z orkiestrą. Przygotowujemy się do tego repertuaru, wychodzimy, robimy takie krótkie recitale i to jest fantastyczne, dlatego że jest to jakaś inicjatywa, inicjatywa wysyłania wiadomości na fanpage'u, no trochę jakby... No tak. Nie jest to porównywalne, no. Pytania lecą, wpadło mi w oko, że twoi fani w Rosji upominają się o koncert. Czy kiedykolwiek masz w planach? Jest taki plan, żeby w najbliższym czasie zrobić koncert w Sankt Petersburgu z racji tego, że odezwał się człowiek, który chciałby to zrobić stamtąd i mam świadomość tego, jak wielu fanów mam w Rosji, na Ukrainie, w Białorusi. Dlatego też staramy się zrobić wszystko, żeby w tamtych miejscach zorganizować koncerty. Czy stosujesz dietę, czy tylko wysiłek siłowy, fizyczny? Generalnie staram się żyć fit, chociaż słodycze są dla mnie zmorą ogromną. Czytasz czasem nasze wypociny? Pewnie chodzi o... Czy czytasz? Czy czytasz, tak. Aha, no czytam. Nie odpisuję, a jeśli już, to bardzo rzadko. Ale to tylko dlatego, że nie mam na to czasu po prostu. Ale miło mi, że jesteście ze mną. Jesteś dość kontrowersyjną osobą, bardzo pasujesz do polskiego show. Czy na początku było trudno ci przywyknąć do tego, co się dzieje wokół ciebie? Pytania pewnie... Nie, ja akurat wszedłem do tego wszystkiego bardzo świadomie. I miałem świadomość tego, z czym to wszystko się wiąże. I absolutnie... Naprawdę, jeśli ktoś zaczepia mnie na ulicy, to poświęcam mu czas i robię sobie z nim zdjęcia, ale na festiwalu jestem po prostu, mam czas prywatny i wtedy, kiedy czuję, że mam czas prywatny, robię to, co chcę dla siebie. Drodzy Państwo, powoli będziemy kończyć. Szybkie pytania. Jakie książki lubisz? Jakie czytasz? Teraz wciąż magluję niestety 50 powodów, dla których jesteś cudem. I za każdym razem otwieram tą książkę na takim powodzie, który adekwatny jest do sytuacji. A tą książkę dostałem od swojej największej przyjaciółki, w związku z tym mam nadzieję, że w końcu ją skończę czytać. Pytanie o najlepszy życiowy moment. Chyba jeszcze przed tobą, albo jak chcesz. Jaki jest twój najlepszy życiowy moment? Jaki był, jaki jest, jaki będzie? Jest ich wiele, ale taki z ostatniego czasu, no to był Sunday. No, Audio River. Okej. Piękna atmosfera, naprawdę, no po prostu wow. Czy zaśpiewałeś w Berlinie, tak jak mówiliśmy? Sprawdziłem stronę.
Dziękuję za poświęcenie czasu w Poznaniu. Fanka mówi, że w tych butach byłeś ostatnio w Jarosławiu, więc pamięta. Pamiętam. Spostrzegawcza. Jakie sposoby na radzenie sobie ze stresem? Ja bardzo się stresuję zawsze przed każdym koncertem, no ale jedynym sposobem jest po prostu zmierzyć się z zadaniem. Najprościej. Dobrze. 19:03. Będziemy powoli kończyć, drodzy Państwo. Muchas gracias. Łukasz Zając, Michał Szpak na Pudelku. Dziękujemy, zapraszamy na następny raz. I sprawdzajcie stronę Michała, tam wszystkiego się dowiecie, jeżeli chodzi o koncerty. A jak Do jesteście gdzieś zobaczenia w niedaleko, Giżycku. jak jesteście gdzieś niedaleko Olsztyna, Ustronia, no to wpadajcie tam. Dzięki, Pa, pa. na razie.